No moi mili Państwo, w dzisiejszym odcinku naprawdę ostry dzik Audi S4 B8, dość wyjątkowa. No z jednej strony jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, ale z drugiej też wyjątkowo dobrze się odpycha. Ale myślę, że nie ma co się dziwić, skoro silnik generuje tutaj 540 koni ponad oraz prawie 700 Nm. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tak szybciuteńko tej maszynie z bliska, omówię Wam mniej więcej modyfikacje, pomierzymy ją raceboxem, zrobimy sobie soundcheck oraz finalnie skoczymy na szybką wycieczkę za granicę. No więc, tak jak wcześniej powiedziałem, jest to Audi S4 B8. S4, B8 już chyba dwie były na kanale, były też S5. No i już na pierwszy rzut oka widać, że ten samochód został troszeczkę zmodernizowany, aż nie wiem z której strony tutaj Wam go najpierw pokazać. Dobra, może zaczniemy od tylca. Jeśli chodzi o lakier, no to auto jest czarne, ale zostało tutaj tak specyficznie dość oklejone. Mi się wydaje, że możecie kojarzyć taki pewien projekt RS6 znanego narciarza, Joe Olsen bodajże. Joe Olsen. No w zasadzie mogę Wam wrzucić zdjęcie jego RS6. No to tutaj z tą S4 inspiracja była jasna, jeśli chodzi o takie wizualne aspekty. Egzemplarz ten jest obniżony, jest na gwincie. Proszę, jakie Japan Racingi 20-calowe. W ogóle tutaj zobaczcie, jak spojrzymy tak z bliska, jest to hydrografika. Nie dość, że bardzo ładny wzór, to też ciekawy kolor. Hydrografika na wzór karbonu, także kolor. Nie wiem, czy to akurat jest dobre słowo w tym przypadku. Oponki 255/30. Z przodu i z tyłu są takie same. Oczywiście S4 B8, no to mamy tutaj napęd quattro. Jak dobrze pamiętam, Torsen, no jeśli chodzi o takie usportowione wersje Audic, no to quattro, no to hashtag quattro zawsze musi być. No chyba, że jakaś Audiczka na daily spokojniejsza, no to przedni napęd będzie. Już tutaj fani pewnie powiedzą, że Audi bez quattro to nie Audi, ale to z tym bywa różnie. Kwestia kryteriów, jakie ma spełniać po prostu samochód, no akurat tutaj przy ponad 500 koniach mechanicznych napęd quattro jest bardzo mile widziany. Emblemacik S4, też są wszystkie emblematy czarne. Co do emblematów, no to proszę, tutaj jeszcze Supercharged. No i z pewnością nie da się tutaj przejść obojętnie obok tych karbonowych wszystkich wstawek i urozmaiceń. Lotka na tylnej klapie jest naprawdę duża. Wszystkie te dokładki są karbonowe, Maxtony. Taki dyfuzorek tutaj z tyłu. Ale tu wyrazistość, hashtag. 4 prawdziwe końcówki wydechów. Układ wydechowy jest zmieniony. No i proszę, z tamtej strony czarna jest czwóreczka, z tej strony biała. Lusterka również karbonowe. Progi boczne są jakby takie dwustopniowe, można tak powiedzieć. Tutaj jest taka dokładeczka, proszę, typowe dla Audi RS, S i tak dalej. No i tutaj proszę, taka dokładka też z dołu, ale te felgi to przyznacie siadły tutaj elegancko, napatrzeć się na nie nie można. Też tutaj wszystko jest takie spójne w tym samochodzie, mega. I mordeczka, a właśnie, tutaj nie zapytałem z właściciela, ale chyba zmieniony tutaj został zderzak, bo o ile dobrze pamiętam, no to S4 powinna mieć tutaj szare wstawki i raczej bez plastrów miodu, proszę bardzo, S4. Tutaj mamy plastry miodu. Tutaj po bokach również. Auto naprawdę zrobione ze smaczkiem. Dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Pięknie, ale czy to jest aż tak istotne w dzisiejszym filmie? Jest też keyless. No jak z zewnątrz mamy karbon, to i w środku. Skórki. Cyk, kanapa z tyłu. No już tu nie będziemy tutaj się wciskać. Eleganckie sportowe fotele i z przodu. Proszę bardzo. Eleganckie półsportowe fotele, można powiedzieć, takie półkubełki, no bo zagłówek jest tutaj zintegrowany, Duma S4. W ogóle swoją drogą, w jakim stanie jest ten samochód, no jeśli chodzi o jakieś takie przeróbki, no to w środku widzę, że tutaj ta listwa została wymieniona na taką. Ostro zmodyfikowana jest tutaj kierownica, bardzo wyraziste podcięcie, karbon, tutaj proszę czerwony pasek na środku, rasowość, emblemacik S4 i też dodane zostały tutaj takie oto manety duże. Prędkościomierz wyskalowany do 300 km na godzinę. Myślę, że dziś będzie domknięty. A tak to co? Schludne, zadbane wnętrze. Właśnie te karbonowe wstaweczki tutaj też nadają takiego sportowego sznytu. Inny gałęcjusz, jako w S4, no wiecie. Gdybyśmy tak porównali ten samochód do A4, no to w zasadzie tutaj jest tak wszystko dość zbliżone, nie? Zobaczcie, no jeszcze takiej spójności. U mnie na kanale nie było nawet odświeżacz powietrza, jest tutaj konkretnie pod ten samochód grubo. I okej, zajrzymy pod maskę. Audi S4 B8, no to wiadomo, że pod maską kryje się tutaj 3.0
TFSI, także 3-litrowa V6 benzynowa z kompresorem. Nie no, ten samochód został naprawdę kompleksowo przerobiony. Nie dość, że osiągi są tutaj dobre, to jeszcze wizualnie, no i nawet takie detale, zobaczcie, nawet ten element, też to jest wszystko karbonowe. Proszę, te dwie małe osłony na silnik również karbonowe. I tak, seryjnie ta jednostka generowała 333 konie mechaniczne oraz 440 Nm. Całkiem fajnie. Auto odpychało się przyzwoicie. Masa prawie 1800 kg i w serii pierwszą setkę osiągało w 5 sekund, przynajmniej takie były deklaracje producenta. A prędkość maksymalna 250 km na godzinę, bo kagańczyk tutaj już jest trochę inaczej. Słuchajcie, no już na pierwszy rzut oka widać, że został tutaj zmieniony dolot. Mamy tutaj downpipe, zmieniony układ wydechowy. Wiecie, no tak pokrótce chcę Wam tutaj opowiedzieć. Zmienione zostało oczywiście też kółko kompresora. Jest to taka w zasadzie najlepsza modyfikacja, jaką można zrobić w tym silniku. Wszystko to można potem fajnie wystroić. Program silnika, program skrzyni biegów. Skrzynia biegów 7-stopniowy S-Tronic, dwusprzęgłowy. No i cóż, aktualnie jednostka generuje tutaj aż 542 konie mechaniczne i 687 Nm. Jeśli chodzi o przyspieszenie od 0 do setki, patrzcie, co mi wyszło. I dobra, myślę, że czas przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Ciekawe, jakie tutaj wyjdzie 100-200 oraz wiadomo, 200, 250, 200, 300 pomiary? Jeszcze nie wiem nawet. Zobaczę, jak ustawię raceboxa. Ok, jesteśmy na miejscu, możemy palić bestię i przy tym soundcheck. Czy maszyna furczy i burczy? Jak najbardziej. Ok, kasujemy zużycie paliwa. No i będziemy cisnąć. Najpierw w trybie komfort, czyli delikatnym takim sobie polecimy. Raceboxik. No będzie to z pewnością ciekawa próba autostradowa. Auto jest w miarę tak sztywno zestrojone, no ale nie ma co się dziwić. Będzie to ciekawa próba, bo z jednej strony faktycznie mamy tutaj ponad 540 koni mechanicznych, prawie 700 N, ale z drugiej strony dużą felgę bardzo jak na S4, B8, pakiet Maxtona, który wcale nam aż tak nie pomaga, by uzyskać lepszy czas 100-200 wbrew pozorom. No i dobra, co, startujemy na klimie na razie. Ja pierniczę. Nie, sorry, bez klimy było. Ja włączę sobie klimatyzację. Strasznie tutaj wieje. No ale i też z drugiej strony właśnie dzisiaj jest ciepło. No mamy tutaj silnik na kompresorze 25,5. Jezdnia pewnie też tutaj jest nagrzana od słońca. No zobaczymy, jak będzie. Zobaczymy. Damy sobie tryb komfort, żeby przypału nie było. O. I już ciszej. Jeśli chodzi o 0-100, wydaje mi się, że ta procedura jest ustawiona tak raczej w miarę na miękko, tak po prostu, żeby to się wszystko nam tutaj nie pozrywało, żeby ta skrzynia też tutaj, no dwusprzęgłówka, więc żeby to wszystko też wytrzymała. No i trochę tutaj jest problem z trakcją, lekki na początku i wiem, czekajcie, ściągnę tylko kamerę. I wiem z doświadczenia, jak miałem S7 i nie złapała trakcji, no to robiła 5,0 do setki, ale jak już złapała trakcję, 4 i 6. Takie to są mniej więcej różnice. O, będzie przypał czy nie będzie przypału? Halo? Nach Schmün und zurück. Petrolhead number 1. Petrolhead. Yeah, you can check. Czy jest przypał? Ja wiem. Może tak troszeczkę. Nie no, ale ważna sprawa tutaj, próba autostradowa. Dobra,
I co? Szybko zmieniamy tutaj na tryb sport i ciśniemy 100-200. Dobra, i na razie odpuścimy. 241 km na godzinę było. 10, 16, 100-200. Mam nadzieję, że perspektywa jest w porządeczku. O, czekajcie, teraz jest ok. No 10-16. Ciekawe, czy będzie mniej, czy nie będzie. Jaki jest wiatr? Boczny jest wiatr, także ani nam no nie pomaga. To delikatnie przeszkadza, bo boczny wiatr zawsze delikatnie troszeczkę przeszkadza. I co, ja tutaj nawiew sobie tylko wyreguluję, żeby trochę wiało, ale bez klimy. Też w miarę, żeby cicho było. Ojejku, jakiś ptaszek tutaj chodzi sobie. Ptaszku, uciekaj! Co, może prędkości obrotowe najpierw. To tryb komfort. 7 bieg. 140 to będzie 2200... Czekajcie. 2260 jakoś. 120, no to już będzie poniżej 2000 lekko. Tak 1972. No i stówka. 100 km na godzinę to jest 1667. No i dobra, co? Spróbujemy sobie też zmierzyć 100-200 wjeżdżając w te 100 km na godzinę z troszkę niższej prędkości, by mieć pewność, by był pełny boost. Powiem wam troszkę tutaj głośno od tego wydechu. Burczysław, no. No ale tak spokojnie na razie będziemy sobie przyspieszać. Damy tryb Dynamic. Czyli takie 200 km na godzinę to luźny Ryszard. Może 200-250 od razu byśmy tutaj dziabnęli sobie. Zobaczymy. Tutaj będzie taki mały uskok, ale zaraz będzie można. 200-250 najpierw. O, i redukcja i... Nie, ja się boję, że zaraz coś, no właśnie, zacznie wyprzedzać. Bardzo dobrze, że to zrobiłem, odpuściłem. No już potrafię to przewidywać. Dobra, i tutaj depnę do dechy. Lekko pod górkę, ale później będzie lekko z górki. Czternaście, 34, 200-250. Dobra. I zwalniamy, bo zaraz tutaj ruch. Ile tam było? 268 km na godzinę według GPS-u. Wjeżdżamy sobie powoli na odcinek specjalny. Średnie zużycie paliwa skoczyło do 24 litrów. 14, 34, 200, 250. 0 pochylenie, nachylenie terenu. Także równiutko tutaj wyszło. No więc co, tutaj spokojnie tak będziemy może się bujać. No, wyprzedzania. Kurde, dzisiaj ruch jest trochę. Nie wiem, czy jakąś taką maksymalną prędkość uzyskam. No kurczę, zobaczymy. No dobra. Nie no, muszę odpuścić tutaj, bo nie wiem, już widzę tutaj jakieś ciężarówki. Można trochę. Dobra. 269 km na godzinę według GPS-u.
Pojedziemy, zawrócimy sobie na Szwed. Już tutaj nie będę hamował. Ciężko, kurczę, będzie dziś się chyba rozpędzić, coś mi się tak wydaje. I też nie wiem, czy nie jest za ciepło trochę na tą maszynę. No 540 koni. Wydaje mi się, że powinniśmy tutaj normalnie 3 paczki osiągnąć. Ale zobaczymy, no tak musimy się tutaj bujać. Zjeżdżamy na Szwed, jechałem sobie tak 120-130 km na godzinę. Zużycie paliwa spadło do 21 litrów. Zawrócimy i od razu sobie zbadamy 100-200. Myślę, że auto już będzie wystarczająco schłodzone. Wiecie, jakbyśmy pałowali samochód od 0 do setki w kółko, czy tam na torze przy niższych prędkościach, no to chłodzenie byłoby tutaj gorsze, ale na autostradzie, gdy jedziemy wyższą prędkością, też powinno być, to już powinno być właściwie spoko. Kurczę pieczone, jeszcze zapomniałem o soundchecku. Zaraz sobie zrobimy soundcheck. Zaraz sobie zrobimy. Okej, ja zawczasu sobie tutaj tryb... O, Dynamic wrzucę. Ale to jest rykwa. Ja pierdzie... I naprawdę tutaj wyraźnie słychać ten kompresor. No, jak tutaj odpowiednio sobie gazem operujemy, to też można wywołać strzały. O, piep. Takie odkaszlnięcia niemieckie. Starsi panowie niemieccy też takie. O. No i dobra. I soundcheck. No naprawdę. Naprawdę. To wszystko tak prawdziwy taki soundcheck. No. Ja pierniczy. Rykwa. Rykwa. Dobra, już widzę ciężarówki. Także włączamy się. Poczekamy cierpliwie. Ciężaróweczki tu się mogą wyprzedzać. Wiem, że tam będzie dalej ograniczenie, ale takie 100-200 powinniśmy tutaj dziabnąć. Ale strzela tutaj z tyłu co chwilę. No i dzida. No i dobra. Wyszło praktycznie 0,0, 10,5 sekundy. Powiem tak, 10,5 100-200 to wcale nie jest zły czas, no bo 10 sekund, ale przy 540 koniach mechanicznych mi się wydaje, że tutaj jest jakieś ograniczenie mocy, tylko nie wiem z jakiego powodu, czy to może temperatura akurat? Tak coś mi się wydaje, no bujniemy się szybciej, ale uważamy tutaj. Z zewnątrz musi być słychać jaka formułka, kurczę. No tu uważamy. Jak nas nie widać jeszcze, to już słychać. Dobra, wiecie co, ja tutaj będę powoli się bujał. Ciężkie warunki, ale 271 km na godzinę już było. Jest potencjał zdecydowanie na więcej, bo tutaj nawet bez kickdownu na 7 tak się bujając, na bezpiecznie osiągnęliśmy tą prędkość, tylko dobrowolnie wyhamowałem. No wolałbym się jednak nie pocałować z kimś tutaj. No spróbujemy tak bez deptania do dechy się bujnąć szybciej, bez wciśnięcia do dechy. Taka próba autostradowa w stylu... Czekajcie, kurczę. W stylu takiego słodkiego Tomka. Tak jak wcześniej, no 271 i tak było, kurczę. Spoko. Będzie wyprzedzanie, nie będzie. Widzicie, wydaje mi się, że mieliśmy tutaj jakieś takie
ograniczenie mocy, szczególnie jak się depcze do dechy, bo tak jak wcześniej przycisnąłem, zaraz jak minęliśmy Szmyln, no tym trybem słodkiego Tomka takiego, że tak nie cisnąłem do dechy, tylko tak wiecie, było te 271 i auto jeszcze chciało, a później już depnąłem do dechy, to 268 i już tak jakby coś, kurczę nie wiem, czyżby to pogoda, może jakieś chłodzenie troszkę mniej wydajne przy takiej pogodzie? Ciekawe. No ciężko powiedzieć, pogadam z właścicielem, może będzie drążył temat. Średnie zużycie paliwa 23,8 z próby autostradowej. Mam nadzieję, że Wam się niesamowicie podobało. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie.